Hoover model 1346A. Bardzo fajny zestaw dwóch odkurzaczy Hoover z podobnego czasu. Ten pasek niestety jest już tutaj bardzo popękany. Boję się, że niedługo pęknie. No trudno, trzeba będzie poszukać podobnego. Ta oś, te dwa kółka mają regulowaną wysokość. No a tutaj z boku worka jest zamek błyskawiczny, otwiera się go od dołu. Odczepiam worek, no bardzo szybko poszło. Nawiasem mówiąc, tutaj tę rączkę do transportu, na przykład do spakowania w jakąś paczkę, można też rozkręcić tutaj w pozycji środkowej. O, wyjąłem tutaj tę szczotkę. No zobaczcie, tutaj też trzeba naprawdę porządnie odkurzyć najpierw w środku. O, całe to mocowanie drążka mam wyjęte. O, może ten śrubokręt z taką przedłużką będzie wystarczający? Chyba tak. Tu z wyłącznika odchodzi czerwony przewód, który wchodzi tędy, prowadzi tutaj do kondensatora przeciwzakłóceniowego. Też nie idzie. Ale mam już silnik z tego Hoovera wyjęty. Zobaczcie, też wymaga bardzo solidnego wyczyszczenia. Cześć, dzisiaj chciałem Was zaprosić na wspólny przegląd tego starego odkurzacza Hoover. To jest Hoover model 1346A czy 1346A. Prawdopodobnie z bardzo wczesnych lat 70. Zaraz obejrzymy sobie tabliczkę znamionową na tym odkurzaczu. Spróbujemy ustalić dokładnie, z którego roku pochodzi. To jest odkurzacz, który trochę trudno w tym formacie obrazu pokazać na ekranie, dlatego pomyślałem sobie, że ja go przesunę może troszeczkę na bok i spróbuję wyświetlić tutaj z boku z telefonu w takim pionowym obrazie z ujęcie, na którym prawdopodobnie będzie widać cały ten odkurzacz. Ja bardzo dziękuję za ten odkurzacz, który dostałem w prezencie po sąsiedzku. Dziękuję za niego pani Ani i pani Izabeli. Dzisiaj chciałbym ten odkurzacz przede wszystkim wyczyścić, rozmontować, zobaczyć jak jest zbudowany, troszeczkę poszukać informacji o jego historii. Być może go później też ponownie zmontujemy, a może będzie to już częścią kolejnego odcinka. Zobaczymy, ile czasu zajmie nam demontaż tego odkurzacza. Przyznaję, że to jest pierwszy tego typu model, który tutaj na kanale i w ogóle tutaj w warsztacie oglądam. Bo jeżeli chodzi zwłaszcza o te starsze modele Hooverów, no to one wcale nie są u nas w Polsce tak bardzo popularne. Dzisiaj można sobie kupić dowolny praktycznie model Hoovera z tych dostępnych na rynku, natomiast wtedy właśnie na przełomie lat 60. i 70. czy w latach 70. wcale tych Hooverów u nas dużo nie było. Jeżeli ktoś taki sprowadził, to najczęściej prywatnie albo dostał gdzieś od rodziny czy od znajomych w Wielkiej Brytanii. O ile wiem, ten odkurzacz też był właśnie przywieziony do Polski z Wielkiej Brytanii. Natomiast wcale dużo tych starych Hooverów u nas się nie zachowało. My tutaj na kanale do tej pory oglądaliśmy chyba dosłownie trzy modele odkurzaczy Hoover. Pozwólcie, że ja przynajmniej dwa z nich na chwileczkę tutaj przyniosę i przypomnimy sobie, jakie inne Hoovery już tutaj się pojawiały. O, tutaj postawiłem właśnie na stole dwa ręczne odkurzaczyki Hoover typu Hoover Dusted, odkurzacze ręczne. Ten piękny odkurzacz w bardzo podobnym kształcie produkowany mniej więcej od lat 30. do lat 60. Ten jest raczej dosyć wczesnym modelem, być może nawet pochodzącym jeszcze gdzieś z lat 30., ale niestety nie udało mi się ustalić jego dokładnej daty produkcji. Może jeżeli będę miał kilka innych modeli tych odkurzaczy Hoover Dusted mniej więcej tego samego typu, to na podstawie ich porównania uda się określić dokładnie z którego roku, czy z jakich bliżej lat pochodzi. Zakładam na razie, że rzeczywiście jest to dosyć wczesny model Hoovera Dusted, gdzieś powiedzmy z końca lat 1930. Natomiast bardzo cieszę się z tego odkurzaczyka Hoover Dusted. To jest już nowszy model, myślę, że właśnie gdzieś mniej więcej z początku lat 70., czyli trochę tak jak ten Hoover, który będziemy oglądać dzisiaj. Nawet ten worek jest wykonany z bardzo podobnego materiału, podobna jest ta kolorystyka, podobne jest wykonanie tutaj tych napisów na worku.
Tak jak powiedziałem, odkurzacz chyba z wczesnych lat 70. Sprawny, oglądaliśmy go, jest o nim odcinek na kanale, aczkolwiek myślę, że też do niego jeszcze wrócimy. I myślę sobie właśnie, że te dwa odkurzacze stanowią taką fajną parę. Ten do odkurzania na podłodze, do odkurzania także mebli, bo była tutaj możliwość podłączenia węża i odkurzania na przykład tapicerowanych mebli. No, ten do jakichś mniejszych prac, odkurzanie samochodu, odkurzanie jakichś wykładanych wykładziną schodów, może właśnie też odkurzanie mebli. Bardzo fajny zestaw dwóch odkurzaczy Hoover z podobnego czasu do różnych zastosowań. No i jeżeli chodzi o te odkurzacze Hoover, no to oglądaliśmy tutaj nawet dosyć niedawno taki bardzo fajny, kultowy, w cudzysłowie latający odkurzacz Hoover Constellation, za którego wypożyczenie bardzo dziękuję Rafałowi. To jest taki kulisty odkurzacz, który unosił się nad dywanem czy nad podłogą na strumieniu wylatującego od spodu powietrza i to rzeczywiście działa. Sprawdziliśmy, że on no może nie lata, ale tak jak poduszkowiec delikatnie unosi się nad dywanem, czy nad podłogą, czy nad blatem stołu, jak postawiłem go tutaj na stole warsztatowym. To jest chyba jeden z takich najciekawszych modeli Hoovera w ogóle, a w każdym razie jeden z najciekawszych, które pojawiły się tutaj w warsztacie. No a jeżeli chodzi o Hoovery, to mam jeszcze takie urządzenie, które nie jest zabytkiem, kupione zostało niedawno na targu Staroci, ale jest już z gatunku urządzeń zdecydowanie współczesnych, z tym, że to nie jest odkurzacz, to jest froterka marki Hoover, froterka Hoover Parket. No właśnie i myślę, że ta konstrukcja, jak ten odkurzacz Hoover, w zasadzie w owym czasie i do dzisiaj też w Polsce nie była taka bardzo popularna. Urządzenie, w którym silnik znajduje się tutaj w tej jeżdżącej podstawie, natomiast cały ten kurz zasysany jest do worka doczepionego do tej pionowej rączki. U nas tego typu konstrukcja raczej kojarzyła się zawsze właśnie z froterkami. Były takie froterki z Elmera z funkcją odkurzania. No to wygląda u nas jak taka typowa froterka, no a to właśnie jest taka typowa froterka Hoovera z funkcją odkurzania. Natomiast to urządzenie jest po prostu odkurzaczem. On nie froteruje, aczkolwiek ma tutaj taką obracającą się szczotkę, która w pewnym sensie służy za trzepaczkę do dywanów. Zaraz to sobie obejrzymy. No właśnie, a propos froterek, to przyniosłem tutaj taką typową froterkę, o której można by powiedzieć, że ma konstrukcję i kształt zbliżony do takiego Hoovera. Ma tutaj właśnie schowany za tą pokrywą pojemnik na kurz. Natomiast jeżeli chodzi o takie typowe odkurzacze początku lat 70., no to postawiłem tutaj na blacie na przykład ten bardzo ładny zresztą odkurzacz Zelmer 03 z 1972 roku i postawiłem tutaj taki troszeczkę mniejszy Zelmer 01, to jest akurat chyba 01A, tak, również z 1972 roku. Obydwa te odkurzacze oglądaliśmy już na kanale. No ten typowy odkurzacz podłogowy, do którego podłączało się wąż, rury i ssawki. Ten odkurzaczyk ręczny, można było podłączyć do niego zarówno wąż i ssawkę, jak i taką sztywną rurę i używać go do odkurzania podłogi właśnie jako taki ręczny odkurzacz, ale mimo wszystko są to inne konstrukcje niż te bardzo popularne w owym czasie Hoovery. No dobrze, myślę, że wystarczy tych porównywań z innymi typami odkurzaczy. Rzućmy teraz okiem na ten model Hoovera, który dzisiaj będziemy oglądać. Tutaj z przodu bardzo ładne logo Hoover. Te modele, tak jak widziałem w internecie, modele 1346A czy 1346A z początku lat 70. najczęściej chyba występowały w dwóch wariacjach kolorystycznych, albo w takiej, nie wiem, granatowo-białej, bo to był chyba kiedyś kolor biały, tylko on tak pożółkł z biegiem czasu, albo w takiej kombinacji takiej pistacjowej zieleni i też koloru białego. No ten jest właśnie taki niebiesko czy granatowo biały z czerwonymi elementami. Tutaj z przodu znajduje się taka klapka odpinana, za którą jest tabliczka znamionowa. Wiem, że na niektórych modelach tabliczka znamionowa była naklejona tutaj na pokrywie silnika od spodu. No tutaj akurat znajduje się od wewnątrz. Zresztą mam wrażenie, że ona się albo troszeczkę przesunęła, albo ktoś ją przekleił, bo tutaj wyraźnie była przesunięta kiedyś w bok, no ale najważniejsze, że się zachowała. Nawiasem mówiąc, tutaj można było jeszcze podłączyć taki plastikowy adapter, do którego można było przypiąć
taki giętki wąż, typowy wąż od odkurzacza i używać tego hoovera nie tylko do odkurzania podłogi, ale właśnie przy pomocy tego węża i różnych ssawek można było albo klasycznie odkurzać, tak jak to w cudzysłowie my robiliśmy przy pomocy naszych Zelmerów, albo odkurzać właśnie na przykład jakieś tapicerowane meble gdzieś tam na regale i tak dalej. Także był to też bardzo wielofunkcyjny odkurzacz. Tutaj jest jeszcze taki gumowy pasek napędzający obrotową szczotkę od spodu, to sobie zaraz zobaczymy. Ten pasek niestety jest już tutaj bardzo popękany, boję się, że niedługo pęknie, no trudno, trzeba będzie poszukać podobnego, ale spójrzmy teraz na tę tabliczkę, którą postaram się wyświetlić tutaj z boku. Hoover model 1346A, 240 V napięcie znamionowe, czyli nawet spokojnie dzisiaj możemy go używać. 40 do 60 Hz, częstotliwość sieci, moc 250 W, trademark o Hoover Limited, znak urządzenia w drugiej klasie ochronności, tutaj jest numer seryjny, bardzo długi, natomiast nie wiem, to mogą wiedzieć już kolekcjonerzy Hooverów, czy te ostatnie cyfry 7211 nie oznaczają czasami daty produkcji. W tym przypadku byłby to listopad 72 roku. W tym miejscu jedno malutkie uzupełnienie już na etapie montażu filmu, bo zdążyłem tymczasem obejrzeć jeszcze kilka innych filmów o tego typu Hooverach i chyba zrobiłem tutaj małą pomyłkę, ale też nie do końca. Zwróćcie proszę uwagę na ten numer seryjny na tabliczce. Na początku jest 1346, czyli oznaczenie modelu tego odkurzacza, potem jest dwójka i z tego co widziałem w innych filmach, to ta dwójka oznacza właśnie rok produkcji, ponieważ odkurzacz pochodzi z lat 70., to jest to oznaczenie roku 1972, czyli tutaj się nie pomyliłem, ale tego roku nie oznaczają te numery 72 pod koniec tego numeru seryjnego, to jest chyba raczej przypadek. Natomiast po tej dwójce jest jeszcze 01 i być może to jest numer miesiąca, czyli styczeń 1972 roku. W tym przypadku. Tak przynajmniej widziałem na innych filmach próbę zidentyfikowania dokładnej daty produkcji tego typu odkurzaczy. Natomiast tutaj jeszcze chciałbym wrócić do tych symboli, które są na tej tabliczce. No ten podwójny kwadracik to jest symbol urządzenia w drugiej klasie ochronności, dokładnie taki sam jak na polskich urządzeniach. Natomiast obok jest taki ledwie widoczny, okrągły symbol. Tutaj w powiększeniu widać napis organizacji, brytyjskiej organizacji certyfikującej urządzenia elektryczne, zwłaszcza urządzenia gospodarstwa domowego. Ta organizacja nazywała się, tak jak czytałem, British Electrotechnical Approvals Board, czyli taka izba zatwierdzająca urządzenia elektrotechniczne, ale jestem prawie przekonany, że na tym malutkim symbolu okrągłym jest napisane British Electrical Approvals Board, nie Electrotechnical. I rzeczywiście poszukałem sobie zdjęć w internecie, znalazłem zdjęcie jakiegoś innego starego urządzenia gdzieś z lat 70. i tam jest dokładnie taki sam napis, lepiej widoczny. Czyli tutaj też jest napisane British Electrical Approvals Board na tym symbolu, czyli urządzenie certyfikowane w Wielkiej Brytanii. Myślę, że to jest jak najbardziej możliwe, że ten odkurzacz pochodzi właśnie z 72 roku. Zresztą dokładnie tak samo jak te dwa niebieskie Zelmery, które przed chwilą widzieliśmy. No jest jeszcze tutaj napisane Made by Hoover, Great Britain. Tutaj zresztą widać oryginalny kolor tego odkurzacza. Widzicie, taki biały, natomiast on wyraźnie już z biegiem czasu zrobił się taki kremowy, żółty. Spróbuję go troszeczkę wystawić na słońce, bo to czasem pomaga na rozjaśnienie tych pożółkłych plastików. Tutaj z boku odkurzacza znajduje się wyłącznik. Chyba nawet powinien być sprawny ten wyłącznik. W ogóle cały odkurzacz powinien być sprawny z tego co słyszałem. Tutaj znajduje się jeszcze takie pokrętło regulacji wysokości tego odkurzacza. W zależności od tego, czy odkurzaliśmy jakąś wykładzinę, czy jakiś bardzo puchaty dywan, mogliśmy troszeczkę ten odkurzacz podnieść, aczkolwiek żeby to pokrętło działało, trzeba właśnie odkurzacz troszeczkę unieść. O, i teraz możemy regulować wysokość zawieszenia tych kółeczek, nie można ich tylko obciążać. Chwileczkę może spróbuję to pokazać. Tam jest taki plastikowy element, w który wchodzi ośka kółeczka. W zależności od ustawienia ona będzie wyżej. Teraz jest chyba w najwyższej pozycji. Albo będzie opuszczana. Nie, teraz jest w najwyższej pozycji.
w pozycji 4, a teraz możemy ją stopniowo obniżać. O, teraz jest najniżej. Ta oś właśnie jest regulowana, ta oś, te dwa kółka mają regulowaną wysokość, te kółeczka mają stałą wysokość. Tutaj jest jeszcze taka szczotka, którą po odchyleniu tego haczyka czy tej blokady można było wyjąć. Zaraz to zrobimy. Z jednej strony są takie włoski do zgarniania różnych, nie wiem, choćby psiej sierści, a z drugiej strony są jeszcze takie metalowe elementy, które pełniły coś w rodzaju roli trzepaczki, czyli ten odkurzacz nie tylko wciągał powietrze, ale też szczotkował dywany i jednocześnie pełnił rolę takiej trzepaczki do dywanów. No jest to już troszeczkę od spodu zardzewiałe, spróbujemy to zabezpieczyć odrdzewiaczem, a to jest pokrywa silnika. Odkręcimy tutaj te śruby, w ogóle spróbujemy cały ten silnik wyjąć, ale to za chwileczkę. Tutaj z tyłu znajduje się taka blokada, która blokowała rączkę w pozycji pionowej, jeżeli ten odkurzacz był gdzieś przechowywany, natomiast po nadepnięciu tej blokady można było ją zwolnić i rączka wtedy pozwalała nam korzystać z tego odkurzacza w różnych pozycjach podczas odkurzania. Worek jest tutaj przymocowany do rączki na takim sprężynującym haczyku. Mogę go nawet na chwilkę odczepić. No a tutaj z boku worka jest zamek błyskawiczny, otwiera się go od dołu. Ten worek w zasadzie nie służył do zbierania kurzu. On był tylko taką zewnętrznym pokrowcem na papierowe worki, które tutaj montowano w środku. Worki pasujące chyba do wszystkich odkurzaczy serii Junior i serii Senior. Standardowe, takie długie, papierowe worki do odkurzaczy Hoover. No ja niestety tutaj worka takiego nie mam. Może kiedyś uda mi się znaleźć. Odkurzanie bez tego papierowego worka w zasadzie no, nie ma większego sensu, bo ten zewnętrzny worek jest jednak bardzo, bardzo przepuszczalny. No może jakieś większe, grubsze drobinki kurzu zatrzyma, ale drobniejszych na pewno nie. Także trzeba było tutaj korzystać z papierowych worków. Nawiasem mówiąc, nie jestem pewien, tego nie wiem, ale przypuszczam, że można było tutaj też podłączyć elastyczny wąż do tego wylotu powietrza i używać tego odkurzacza w formie dmuchawy, a w każdym razie w tej chwili można by go używać też w formie dmuchawy. Także ten worek myślę, że za chwilkę w ogóle odmontujemy. No i jest jeszcze tutaj na takich haczykach przymocowanych do rączki nawinięty przewód zasilający. Wtyczka przy tym przewodzie na pewno nie jest oryginalna, to jest polska wtyczka bakelitowa, prawdopodobnie w ogóle starsza od tego odkurzacza, pochodząca pewnie jeszcze gdzieś z lat 60. Przypuszczam, że była tutaj oryginalnie brytyjska wtyczka i została ona wymieniona na taką polską, kiedy odkurzacz trafił do nas z Wielkiej Brytanii. Zanim ten odkurzacz rozmontujemy, chciałbym zobaczyć, jak on działa w tej chwili. Przyznaję, że zwykle tego nie robię, nie uruchamiam starych, niesprawdzonych urządzeń bez ich uprzedniego przeglądu, ale wiem tutaj od właścicielek, że ten odkurzacz podobno w cudzysłowie do końca pracował, więc zakładam, że jest sprawny i zaraz zobaczymy. Musiałem go tylko podłączyć do takiej listwy zasilającej bez tego kołka czy bolca od przewodu ochronnego. Włączę teraz... Okazało się, że odkurzacz był już włączony. No nie wiem, czy to było widać na nagraniu, ale poszła tutaj naprawdę chmura pyłu. Ja czuję się, jakby mi ktoś sypnął jakimś takim drobnym pyłem albo popiołem w twarz. Mam oczy pełne jakiegoś popiołu. No dobra, teraz będę na to przygotowany. Założę sobie okulary ochronne, bo dmuchnęło mi tu dokładnie z tego otworu wylotowego prosto w twarz. Jeszcze raz włączę. Teraz włączyłem zasilanie i teraz włączę dopiero odkurzacz. Przepraszam. Strasznie tutaj się napyliło w warsztacie. Widzicie już teraz, że odkurzanie tym odkurzaczem bez papierowego worka raczej ma mało sensu. Myślę, że muszę teraz przynieść jakiś inny odkurzacz i trochę tutaj odkurzyć, a zwłaszcza sprężonym powietrzem podmuchać trochę na kamerę, bo mam wrażenie, że cała pokryła się kurzem. Ok, troszkę mi zajęło posprzątanie tutaj po próbie tego Hoovera. W sumie to mogłem to zrobić
na dworze, ale może wtedy nie byłoby to takie spektakularne. Myślę sobie, że pierwsze co zrobimy, to zdejmiemy tutaj ten worek na kurz i wyniosę go stąd, bo on jest jednak siedliskiem kurzu. Wydaje mi się, że żeby zdjąć ten worek, muszę odkręcić tutaj śrubkę, która trzyma go na tej podstawie. No to wykręcam śrubkę. No i teraz chyba będę mógł już zsunąć tutaj ten worek na kurz. Trochę się nam znowu nasypie z niego. Ok, śrubkę od razu tutaj założę. Trzeba ją będzie też wyczyścić. Odczepiam worek. No bardzo szybko poszło. Worek na kurz mamy już zdjęty. Teraz znowu tutaj troszeczkę odkurzę, żeby się nam nie sypało. O, zdjąłem tutaj też ten cały wylot powietrza. To też zaraz odkurzę i odmontujemy za chwilę też tę pionową rączkę. Teraz tak, żeby ta rączka nam nie przeszkadzała, muszę chyba odkręcić tutaj nakrętkę. Teraz teoretycznie momencik muszę odwinąć jednak troszeczkę tego przewodu. Teraz teoretycznie powinienem być w stanie. Tak, wyjąłem tutaj tę rączkę. Włożę też od razu śrubę, żeby ona nie zginęła. Nawiasem mówiąc, tutaj tę rączkę do transportu, na przykład do spakowania w jakąś paczkę, można też rozkręcić tutaj w pozycji środkowej i cały ten odkurzacz da się wtedy do kartonu spakować. Naprawdę niewiele miejsca zajmuje. No i teraz tak, odwrócę sobie ten odkurzacz na drugą stronę, to w sumie też mogę zdjąć. Wyjmijmy może teraz tę szczotkę. Tylko tak, najpierw muszę zdjąć tutaj ten pasek, który ją napędza. Położę jeszcze taką gumową podkładkę, żeby to się nie porysowało. Otwieram tutaj tę blokadę i chyba... O, wyjąłem tutaj tę szczotkę. Ona w tej pozycji jest wkładana tym cieńszym fragmentem po lewej stronie. Zresztą to widać, bo ta nie wiem, bieżnia paska po środku musi się pokrywać z tym zatrzaskiem, także nie można się tutaj pomylić. Jest już troszeczkę zardzewiała, no takiej na wymianę nie mam, więc wyczyścimy tą, którą mam, tym bardziej, że sama ta szczotka jest jeszcze w całkiem dobrym stanie. Znowu tutaj troszeczkę odkurzę. No to teraz chciałbym odkręcić tutaj te dwie śruby, które trzymają pokrywę silnika. Śruba jest już dość mocno zardzewiała, ale się odkręca. Ta też. Zdejmuję pokrywę silnika. Tutaj jest jeszcze jakieś takie z gąbki zrobione pewnie wygłuszenie. Kompletnie ta gąbka się rozsypała. Ona się rozpada w pył. Ta gąbka jest do wyrzucenia. No zobaczcie, tutaj też trzeba naprawdę porządnie odkurzyć najpierw w środku. No dobra, co dalej? Tutaj są dwie śruby trzymające silnik. Tam na pewno są jeszcze dwie pod spodem, ale jak się do nich dostać? Wydaje mi się, że muszę odkręcić to całe mocowanie
I prawdopodobnie tędy będę mógł spróbować dostać się do tamtych śrub, bo w ten sposób ich chyba nie odkręcę. No bo co, tu mam jeszcze dwie śruby trzymające wyłącznik, tu mam jedną trzymającą przewód. Natomiast do silnika muszę się prawdopodobnie dostać jakoś od tej strony. No spróbujmy, zobaczmy. Mamy czas, nie trzeba się spieszyć. Odkręcam tutaj 4 śruby trzymające całe to mocowanie drążka. Wszystko to i tak trzeba zdemontować do wyczyszczenia. Tutaj niektóre elementy są zardzewiałe. O, chyba nam kółeczka już teraz odchodzą. Tak, tutaj ta ośka z kółeczkami. W ten sposób jest to zrobione. Tu jest jeszcze sprężynka, tak, która naciska na to. Ok, warto pamiętać, w ten sposób jest to zmontowane. Sprężynka w środku. No, jeszcze tu jedna śruba. No. O, ruszyła. Długa śruba. Tylko żeby to wyjąć, to chyba muszę odkręcić tutaj jeszcze to miejsce takie do naciśnięcia nogą, bo inaczej tego nie wyjmę. Spróbujmy. Tak? Chyba tak. O! Całe to mocowanie drążka mam wyjęte. Tutaj zaraz znowu trzeba będzie odkurzyć. Chwileczkę odkurzę, bo niewiele tam widzę. Wydaje mi się, że na jednym z filmów o tych hooverach chyba widziałem, że trzeba tam sięgnąć głęboko aż do śrub trzymających obudowę silnika. Nie widzę tutaj mocowania. Ach, widzę, tam śruba jest głęboko, tylko jak się kurczę do niej dostać? Prawdopodobnie muszę wykręcić wyłącznik i wtedy tędy, o, w ten sposób będę mógł się dostać do jednej z tych śrub, ale muszę wykręcić tutaj ten wyłącznik. Troszkę trudno tutaj. O, ruszył się. Tak, wyłącznik mam wyjęty. Wszystko ładnie trzeba będzie wyczyścić. No i teraz faktycznie widzę tam śrubę. Czy ja się w ten sposób do niej dostanę? Chyba tak. Nawet chyba się wykręca. Warto mieć taki długi śrubokręt, długi, cienki śrubokręt. Mój jest troszeczkę za krótki, ale daje radę, wykręca tę śrubę. Trochę gorzej może być z jej przykręceniem, bo będę miał kłopot, żeby się tam dostać. No, gdzieś mi tam wypadła. Jest. Jest śruba. No, myślę, że jakoś tam ją potem z powrotem włożę. Odkręcę tutaj też te dwie śruby. O ile mi się to uda. No, ta ani drgnie. Ta się odkręca. Spróbuję ją troszeczkę popsikać. A jak będzie tutaj? Muszę poszukać jakiegoś innego śrubokręta, bo ten jest za krótki. O, może ten śrubokręt z taką przedłużką będzie wystarczający? Chyba tak.
Tylko pytanie, czy dam radę nim odkręcić tę śrubę. Tak. Troszkę większy kłopot mogę mieć potem, tak jak powiedziałem, z trafieniem w tę śrubę. No. Dobra, ona już chyba wypadnie. I myślę, że zaraz będę mógł wyjąć ten silnik, tylko tu jeszcze muszę chyba ten przewód odkręcić. I w ogóle zaraz go tutaj od kostki przyłączeniowej odłączymy. Okej. Zobaczmy. Aha, jeszcze ta śruba przecież, tak, tej jeszcze nie. No i nie mogę jej odkręcić. Odkręćmy może ten przewód zasilający. Patrzę tylko, jak on jest tutaj połączony. Tutaj ta brązowa żyła z przewodu zasilającego łączy się z tym czerwonym, który idzie tutaj do wyłącznika. Tu z wyłącznika odchodzi czerwony przewód, który wchodzi tędy, prowadzi tutaj do kondensatora przeciwzakłóceniowego. A ta niebieska żyła z przewodu zasilającego łączy się z tym czarnym przewodem, który już prowadzi bezpośrednio tutaj do kondensatora przeciwzakłóceniowego i z kondensatora z drugiej strony wychodzą dwa przewody. Jeden czerwony idzie tędy do uzwojeń silnika, a ten czarny idzie tędy i jest tutaj podłączony. Prawdopodobnie też do uzwojeń silnika, tylko w taki troszeczkę dziwny sposób. Dobra, kondensator jest, nawiasem mówiąc, chyba dokładnie taki sam jak ten, który znaleźliśmy w odkurzaczu Hoover Constellation. Zaraz go sobie dokładnie obejrzymy, tym bardziej, że na nim może być data. Mogę odkręcić tutaj te śrubki trzymające przewód zasilający. Tych pozostałych przewodów nie muszę odkręcać. Pamiętam, że w odkurzaczu Hoover Constellation ten kondensator przeciwzakłóceniowy był niesprawny. Musieliśmy go wyciąć, wyrzucić. Zobaczymy, jak będzie tutaj. Raczej jest sprawny, bo inaczej odkurzacz by nie działał podczas próby. I najchętniej bym go zostawił, bo to jest jednak część zabytkowego urządzenia. O. O. Dobra, przewód zasilający mamy odłączony. To, co nam jeszcze zostało, żeby w ogóle zdemontować ten silnik, to jest odkręcenie tej jednej śruby, która tutaj niestety bardzo mocno trzyma. No, zaraz ją spróbujemy odkręcić. Nie byłem w stanie tego ręcznie wykręcić. Zobaczymy przy pomocy takiej udarowej wykrętarki. Też nie idzie. Jakiś wykrętak do śrub muszę wziąć. Spróbowałem jeszcze takimi wykrętakami do śrub, ale mam wrażenie, że tylko urwałem główkę tej śruby. No to już jest coś. Zaraz będziemy się tym dalej bawić. No i teraz po odkręceniu tych śrub wyjmę silnik, tylko on tutaj jest troszeczkę przyklejony. O. Coś mi tu jeszcze przeszkadza, chyba ten kondensator, ale już to zaraz wyjmę. Aha, tu jeszcze uszczelka. Tak, ta uszczelka kompletnie sparciała i się przykleiła tam do obudowy, ale mam już silnik z tego Hoovera wyjęty. Zobaczcie, też wymaga bardzo solidnego wyczyszczenia. No dobrze, ja teraz tutaj trochę posprzątam. Przyznaję, że nie obyło się bez jednej niespodzianki w postaci tej śruby, której nie byłem w stanie wykręcić. Zaraz resztkę tej śruby będziemy musieli usunąć, no ale przydała się wykrętarka, przydały się takie wykrętaki do uszkodzonych śrub. Zaraz tutaj odkurzę, wyczyszczę to przynajmniej troszeczkę. Jeszcze raz popatrzymy na elementy tego odkurzacza. Tutaj położyłem na stole wszystkie te elementy, na które dzisiaj udało się nam ten odkurzacz rozmontować. Mamy tutaj tę rączkę z przewodem, ta przednia klapka, tutaj pokrywa dolna silnika, wylot powietrza, worek
plastikowa obudowa, która wymaga wewnątrz jeszcze bardzo, bardzo solidnego wyczyszczenia. Na razie tylko tak wstępnie ją odkurzyłem. Tutaj, kurczę, niestety troszeczkę ona mi się porysowała. Ja co prawda podłożyłem taką gumową podkładkę, ale jak ona leżała w ten sposób, to tutaj się nazbierało trochę jakiegoś piasku, jakiejś rdzy, która wypadła z tego odkurzacza i odrobinę mi się to porysowało. Spróbuję to takim bardzo drobnym papierkiem ściernym wypolerować. No mamy oczywiście silnik, bardzo chętnie będę chciał rzucić okiem na budowę tego silnika. Tu pozostałe elementy, mocowanie drążka, kółka, szczotka, pudełeczko, czy w tym przypadku taka puszka instalacyjna ze śrubkami. Ja sobie tak myślę, że na tym ten dzisiejszy odcinek zakończymy, bo i tak jestem zadowolony z tego, co udało się dzisiaj zrobić. Udało się poznać budowę tego odkurzacza, zobaczyliśmy, jak się go rozmontowuje. Tutaj jest taki moment, który jest trochę niełatwy, bo trzeba takim długim śrubokrętem odkręcić przez ten otworek, sięgając, odkręcić śruby dolne mocujące silnik. Jedna z tych śrub, akurat taka z łatwym dostępem, ale sprawiała tutaj duży problem przy wykręcaniu. Zresztą ona tutaj jeszcze cały czas jest. Trzeba będzie ją wykręcić i na jej miejsce dać jakąś inną. Także to dzisiaj i tak już sporo zrobiliśmy. W następnym odcinku myślę sobie, że chciałbym się zająć tym silnikiem. On działa, ale ja chciałbym tak czy inaczej do niego zajrzeć, zobaczyć trochę dokładniej, jak jest zbudowany. Może go nasmarować. Łożysk chyba nie trzeba będzie tutaj wymieniać, bo mam wrażenie, że ten wirnik się dosyć dobrze obraca. No a pewnie już w trzecim odcinku wszystko to po wyczyszczeniu ponownie zmontujemy, czyli zrobimy dokładnie tak samo, jak ostatnio zrobiłem z odkurzaczem Alpha K2. Jeden odcinek był poświęcony demontażowi, drugi był poświęcony silnikowi, a trzeci był poświęcony montażowi całości. Myślę, że nie ma się co spieszyć, bo jest to fajny odkurzacz. Nie twierdzę, że zaraz następny odcinek będzie poświęcony temu silnikowi. Na razie sobie to wszystko włożę do skrzyneczki, spokojnie to wyczyszczę. Pewnie jeszcze pod koniec tego tygodnia albo w przyszłym tygodniu zajmę się silnikiem, no a potem montażem całości. W każdym razie bardzo się cieszę, że ten Hoover tutaj do warsztatu zawitał. To jest chyba czwarty Hoover, tak? Bo oglądaliśmy jeden Hoover Dusted, drugi Hoover Dusted, Hoover Constellation, ten taki pływający, latający nad stołem czy nad podłogą. No i teraz możemy obejrzeć tego Hooverka z serii Junior. Także za dzisiaj jeszcze raz bardzo Wam dziękuję. Biorę się teraz za posprzątanie tutaj na biurku. Złożę to sobie na razie do jakiejś skrzyneczki i będę po kolei wszystkie te części czyścił, a my spotykamy się niedługo w odcinku poświęconym temu silnikowi.